Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes, i chciałam Was zaprosić na przegląd marek niszowych, a dzisiaj, tak jak już po tytule wiecie, marka BDK Perfumes. Zapraszam. Dzisiaj na tapet marka BDK Perfumes i to jest moje życzenie, aby tę markę poznać. To jest w ogóle marka, która znalazła się w przeglądzie marek, którymi ja jestem zainteresowana, ale to jest też marka, o której bardzo dużo słyszę dookoła i którą chyba warto też moim zdaniem znać. Powiem tylko pokrótce, że marka powstała w 2016 roku, więc jest uważana za markę bardzo młodą. Ma około 20 zapachów, więc stosunkowo niedużo. Marka została stworzona przez Davida, tak naprawdę Benedeka, czyli stąd jest BDK. Jest to chłopak urodzony w Paryżu. Natomiast korzenie ma różne, bo ojciec był Rumunem, matka Algierką. Mówi też się, że coś z Marokiem miała wspólnego. Generalnie pochodzenie mieszane. Ale z perfumiarstwem od dziecka był związany przez swoich dziadków, którzy perfumiarstwem się zawodowo zajmowali. Z tym, że wbrew wszystkiemu poszedł na studia ekonomiczne. Tak naprawdę to nie wiem, czy wbrew wszystkiemu, jest to dosyć logiczne, musiał mieć w planach już jakąś firmę, bo tak naprawdę, żeby mieć jakąkolwiek firmę, studia ekonomiczne się przydadzą każdemu. Firma musi jakoś funkcjonować. Więc studiował w Nowym Jorku, w Pekinie, częściowo w Pekinie, częściowo w Nowym Jorku i później wrócił do Paryża. I w Paryżu zajmował się dystrybucją perfum, głównie Christiana Diora. Otworzył też swoje 2 butiki, w których sprzedawał ekskluzywne, luksusowe produkty. Wyspecjalizował się, był świetnym sprzedawcą. A następnie w 2016 postanowił założyć firmę. Najpierw się bardzo długo szkolił. 4 lata szkolił się z tego, jak w ogóle odróżniać, jak szukać składników do perfum, jak je odróżniać między sobą. Bardzo też opisuje na swojej stronie, że szkoła węchowa, jest coś takiego jak szkoła węchowa, gdzie faktycznie uczysz się rozróżniać pewne nuty w zapachach, co jest bardzo ważne, żeby w ogóle stworzyć jakąś kompozycję. Więc dopiero po tych wszystkich naukach stworzył, współpracuje z ogromem perfumiarzy. To nie jest tak, że on tworzy sam. Oczywiście Dominique Ropion też jest jednym z tych właśnie perfumiarzy tworzących razem z nim te zapachy. Ja dzisiaj Wam przygotowałam 2, 4, 6, 7 zapachów. Tak, mówiłam, że zawsze to będzie 5, ale zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Najpierw Wam powiem, że są 4 kolekcje. Pierwsza kolekcja, o której Wam powiem i z której mam większość zapachów, to jest Parisienne Collection. I tu mam 2, 4, 6 zapachów, słuchajcie. Czyli praktycznie wszystkie. Następna jest Matiere Collection, tu mam właśnie 1 zapach. Azur Collection, tu nie mam nic, ale tu nie chciałam, bo to jest dosyć taka kolekcja chyba świeżych zapachów, właśnie jakiś lazur, nieba, jakiś woda, jakieś coś takiego, a ja nie chciałam już nic świeżego. I Exclusive Collection, tu żałuję, bo tam jest chyba wanilia, jest ambra, więc są ciekawe zapachy. No i mogłam coś z tego kupić, ale nie sugerowałam się tym. Kupując w ogóle próbki, bo kupiłam 5 próbek, tu pokazuję Wam 2 i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Kupiłam 5 próbek i zaczęłam sobie je testować. Jak zaczęłam je testować, to zaczęłam się zakochiwać w marce. I centralnie ja się w tej marce zakochałam. Oprócz tego, że strasznie leży mi estetyka buteleczek i design tych buteleczek.
to po prostu te zapachy do mnie przemawiają. One nie są wydziwione. One nie są wyolbrzymione. One są skomponowane do noszenia. Wręcz większość z nich do noszenia codziennego. I tak już Wam mówię. Kupiłam sobie 5 odlewek. Czyli 3 odlewki zapachów, które testowałam, oraz 2 zapachy kompletnie w ciemno. Odlewki zapachów kompletnie w ciemno. Nie kupiłam sobie zapachu Bouquet de Hongrie. To jest zapach po prostu dla mnie bardzo przypominający Aqua Allegorię Flora Bloom. Dla mnie naprawdę różnica jest tak strasznie niewielka, że stwierdziłam, że zbyt wiele już takich zapachów. Kwiatowych zapachów mam dużo. To znaczy, jeżeli coś strasznie mocno trafi do mnie, to oczywiście ja uwielbiam kwiatowe zapachy. Ale powiem Wam szczerze, że to jest tak leciutka kompozycja, tak strasznie mocno świeża. Ona po ułożeniu naprawdę bardzo mocno przypomina Flora Bloom z Aqua Allegorii i dlatego zdecydowałam się, że ten zapach nie. Natomiast tu też mam Gris Charnel, którego nie kupiłam. A dlaczego nie kupiłam, to się dowiecie w grudniu. Natomiast powiem Wam o tym zapachu tyle. To jest niesamowita kompozycja, którą z tego co widzę każdy czyta inaczej. Dla mnie tak na początek strasznie mocno wyczuwam taki dym tytoniowy i jest takie bardzo mocne wręcz uderzenie jakimiś takimi nutami mydlano-kadzidlanymi też. Coś bardzo mocnego, ale to jest tylko na samym początku, bo kiedy one się ułożą, to wydaje mi się, że ten zapach to jest jeden z piękniejszych zapachów, totalnie innych, w końcu coś takiego nowego, co by weszło do mojej kolekcji, ale nie weszło. Nie będę zdradzała dlaczego, dowiecie się w grudniu. Niektórzy mówią, że on wybrzmiewa gourmandowo. Nie wiem, czy na mojej skórze nie, czy ja po prostu tu gourmandów w ogóle nie wyczuwam. Natomiast czuję wyjątkową ekskluzywność tego zapachu. Czuję bardzo duży luksus. Tak niesamowite są nuty połączone, tak niesamowicie chodzi on po skórze, przepięknie się go nosi, jest bardzo długotrwały. Chce się aż oblać po prostu tym zapachem. To jest tak niebywale przyjemna kompozycja, gdzie te kadzidło, czy ten dym tytoniowy, bo to na początku taka mieszanka jest, nie do końca mamy przekonanie, że to może z tego wyjść coś fajnego, ale mam wrażenie, że właśnie później dochodzą jakieś słodsze nuty, tylko ja bym tego nie nazwała gourmand. Ja bym to nazwała bardziej może jakąś owocową słodyczą, delikatną. Ten zapach się przepięknie na mnie układa. Na pewno nie gourmandowo, ja bym go tak nie nazwała i ciągle mam wrażenie też, że to jest zapach, w którym ciągle odkrywam coś nowego. Bardzo mnie zszokował, bardzo mnie zachwycił ten zapach i ogólnie Wam powiem, że cała marka totalnie mnie położyła na łopatki. To jest marka, w której ja się kompletnie zadłużyłam. O kolejnym może zapachu, o którym Wam powiem, to jest BDK Rouge Smoking. To jest, w ogóle oni mają niektóre zapachy w wersji ekstraktu i właśnie Gris Charnel też jest w wersji ekstrakt i ten Rouge Smoking też jest w wersji ekstrakt, czyli czymś takim bardzo mocnym. No właśnie, on się teraz ułagadza, jest przepiękny.
I już nie czuję tego kadzidła, żadnej mydlaności, żadnego tytoniu. Tylko taką jakby delikatną jakąś słodycz owoców. Dobra, ale to nie o tym. Róż Smoking miałam na sobie wczoraj. OMG. Ja to sobie już testuję, noszę je jakiś czas. Nie wszystkie, ale niektóre z nich i ten do nich należy. Miałam na sobie już ze 3. raz, więc już jest łatwiej coś powiedzieć o tych zapachach. One naprawdę świetnie się utrzymują, bynajmniej na mnie. Trwałość jestem zachwycona, więc cena do jakości super. Cena do pomysłu dla mnie też super, dlatego że to jest naprawdę zapach taki smoking, chociaż on taki smoking jest cały czas, to nie smoking w sensie ani tytoniowym, ani też jakimś strasznie dymnym. Jest po prostu, bo nie pudrowość, ale właśnie dymność tego zapachu, tylko że ta dymność powoduje, że ten zapach jest strasznie mocno nieróżany, kwiatowy, z odrobiną słodyczy jakiejś owocowej, ale przez tę dymność, no ta dymność robi cały odbiór tego zapachu, bo ta dymność powoduje, że nic Was nigdzie nie męczy, że nie nuży Was, że on nie jest nudny, bo gdyby tej dymności nie było, myślę, że to byłby po prostu zapach jeden z wielu. A przez tę dymność to Wam powiem, że on mi trochę przypomina zapach i to jest podobna kategoria zapachowa, podobny odbiór zapachu jest jak Guerlain Mon Guerlain. Mon Guerlain też jest kwiatowy, żeby była jasność, ale tam też jest swoista, tylko że wszyscy mówią pudrowość. Tu jest ewidentnie dymek. I to powoduje, że ogólnie kojarzy nam się z Mon Guerlain, ale jednak odbiór zapachu jest totalnie inny. Jest to przecudowna kompozycja i po prostu tak cudownie się w tym czuję. To jest świetny zapach. Mam wrażenie, że latem może być trochę dziwny przez to, że jest właśnie dymny, ale teraz o tej porze, kiedy ja to testowałam, mam wrażenie, że idealny moment. Dalej to jest Possessoir. To jest zapach bestseller marki. Najlepiej sprzedający się, najbardziej znany na całym świecie. To jest po prostu zapach, który jak się powie BDK Possessoir i ktoś się interesuje perfumami, to będzie wiedział, co to jest za zapach. I słuchajcie, to jest przepięknie kobiecy, niesamowicie subtelny zapach kwiatów, ale nie tylko, bo on ma taką trochę chanelową ostrość w sobie, jakby taką na początku delikatnie aldehydową, tylko że nie, bo oczywiście wiemy, że w Chanel to jest przesada aldehydów i dlatego on jest taki mocny, ale tu właśnie tę ostrość taką aldehydową, delikatnie chanelową na początku się wyczuwa. Natomiast później właśnie bym powiedziała, że się wysładza. Że to jest taki bardziej może gourmandowy zapach, ale też nie do końca. One nie są jednoznaczne. To nie są zapachy, to nie jest zapach i w ogóle to nie są zapachy, które tak zupełnie mówią Wam o konkretnej nucie. One opowiadają jakąś historię, opowiadają o jakichś miejscach, opowiadają o jakichś sytuacjach i to jest zdecydowanie. Dlatego, że macie poczucie, jeżeli na przykład podróżowaliście, byliście w kilku miejscach na świecie, to jak się je wącha, to ma się wrażenie, że naprawdę te zapachy przenoszą nas w te inne miejsca. On zaczyna tak jakby pachnieć troszkę jakimś
delikatnym gdzieś migdałem, ale to za moment znika. Jest wyodrębniona delikatna słodycz, ale ogólnie ten cały zapach jest niesamowicie luksusowy i taki dodający bardzo dużo elegancji. To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest zapach na wyjątkowe wyjścia, zapach do teatru, zapach na randkę, zapach też dosyć wielofunkcyjny, czyli wszędzie tam, gdzie chcecie się czuć naprawdę wyjątkowo, to jest zapach dla Was. Ja nie wiem, ale to jest niesamowity zapach. Jest po prostu przepiękny, dlatego mam odlewkę. Następny zapach, o którym Wam powiem, to też jest zapach, który ja miałam z próbki i to nie jest zapach kupiony w ciemno, tylko to jest kolejny zapach, który miałam z próbki i kupiłam sobie 10 ml odlewki. I to jest Tuberose Imperiale i to jest zapach, słuchajcie, który jest z tej kolekcji Matiere. To jest tuberoza, to zdecydowanie. Nie można tego pomylić z niczym. To jest tuberoza. I oczywiście delikatnie wyczuwamy L'Interdit na samym początku, ale ta tuberoza jest niesamowicie pudrowa. Jest niesamowicie taka nonszalancka. Wiecie, tuberoza potrafi zabić, a ona jest tak skomponowana i w tak niesamowity sposób przedstawiona, że mamy wrażenie, że ktoś pomylił tuberozę z jakimś kwiatem owocu. Po prostu to wszystko jest idealnie doprawione. Jakby nie mamy tej też takiej ostrości tuberozy. Nie mamy takiego uderzenia. Często tuberoza w ogóle, zapachy z tuberozą przez niektóre osoby są odbierane, znaczy ich głowa odbiera je bardzo źle, to znaczy są zmęczeni, męczą ich te zapachy. Wydaje mi się, że to jest taka pierwsza tuberoza, która naprawdę jest skomponowana w sposób noszalny dla każdego. Właśnie chyba przez to, że ona jest tak trochę dosłodzona i taka łagodzona, ona się wydaje naprawdę mega pudrowa przy tym wszystkim. Ten zapach po prostu jest petardą i nie ma co się oszukiwać, jest niesamowity. Kocham i uwielbiam. Serio. Wszystkie te zapachy po prostu kompletnie zawładnęły moimi dniami obecnie i jak nie codziennie, to co drugi dzień którymś z zapachów pachnę, bo po prostu tak mi się one spodobały. No, oczywiście to są tylko odlewki 10 ml, więc nie chcę też szaleć, ale bez przesady. Następny zapach, słuchajcie, to jest Saint Honor i to jest 312 i to jest w ogóle zapach związany z tym, że jego butik właśnie Davida Benedeka, drugi butik, który otworzył, właśnie był pod adresem 312 Saint Honor i taki też stworzył zapach. I teraz Wam powiem, to jest generalnie zapach bardzo świeży. Na początku on się wydaje, jak go aplikujemy, że jest taki ostry, ale jest bardzo świeżym zapachem. Troszeczkę nie w porę go testuję, mam wrażenie, bo jednak lepiej byłoby go spróbować latem. Teraz jest tak trochę zbyt świeżo, zbyt delikatnie, no i jego kupiłam w ciemno i gdybym miała próbkę, pewnie bym go nie kupiła, przynajmniej nie teraz, właśnie dlatego, że
To jest moim zdaniem świeżość totalnie kwiatowa, ale w żaden sposób nie wysłodzona. Totalny, świeży, kwiatowy, bardzo delikatnie muskający Was zapach, absolutnie nie przyprawiający o żaden ból głowy ani nic. To jest zapach moim zdaniem dla każdego, ale za delikatny na jesień, zimę zdecydowanie. I ostatni zapach, o którym Wam powiem, to jest Nuit de Sable. To jest już taki mocniejszy, słuchajcie, zapach. I on właśnie, mam takie wrażenie, że na początku daje takim kadzidłem troszeczkę, albo może jakąś mirrą, a nie kadzidłem. O właśnie, bo często też to mylimy. Tak, może to nawet jest mirra, albo troszeczkę te kadzidło kościelne, którym tak ksiądz, wiecie, ja nie cierpię takich zapachów, ale to nie jest dosłowne kadzidło. To jest zapach kupiony przeze mnie w ciemno i o ile tamten jest dla mnie obecnie zbyt świeży, to ten mam wrażenie, że jest na każdą właśnie porę roku i też fajnie, że testowałam go o tej porze roku. Wydaje mi się, że bardzo różnie on może wybrzmiewać względem temperatury na zewnątrz. To jest zapach zdecydowanie dymny, kadzidlany, ale nadal ma jakąś taką świeżość w sobie. Nadal jest zapachem bardzo delikatnym w formie. Absolutnie moim zdaniem, i nawet dla takich osób jak ja, które nie cierpią tego kościelnego kadzidła, to jest tylko pierwsze psiknięcie. One wszystkie się zmieniają, one wszystkie się jakby ułagadzają i totalnie inaczej brzmią przez większą część dnia. Nie radzę zrażać się w żaden sposób do tych zapachów po pierwszym psiknięciu. W ogóle ogólnie do żadnych zapachów niszowych nie ma sensu, żebyście się zrażali po pierwszym psiknięciu, bo na ogół to, jak pachnie dany zapach przez cały dzień, jest totalnie inny i niejednokrotnie niewiele mający wspólnego z tym, jakie jest pierwsze psiknięcie. Ale on akurat jest cały czas taki dymny i szczerze powiem, to jest najczystszy zapach, jaki ja kiedykolwiek wąchałam dymny, bo nie wyczuwacie za bardzo innych nut. On jest bardzo prosty. Nuit de Sable. Ja nie wiem, co to znaczy, chociaż francuski miałam w szkole. Nuit, no to coś nocą, czarnego, ciemnego. I tak bym powiedziała, że właśnie on jest dymny, nie frustrujący, nie przeszkadzający, ale dymny jest cały czas. I cały czas wyczuwacie tylko to. To nie jest dymność waniliowa, nie jest w żaden sposób słodki ten zapach. Tu nie ma za bardzo, nie wyczuwa się żadnych innych nut, słuchajcie. Generalnie powiedziałabym, że jeżeli ktoś kiedykolwiek szukał świeżego zapachu, ale dymnego i z czuciem tego dymu cały czas, bo lubi tak, to jest coś dla niego. Nie żałuję, że kupiłam ten zapach, nie żałuję, że kupiłam którykolwiek z tych zapachów tak naprawdę, ale gdybym miała powiedzieć i uszeregować te zapachy, które przetestowałam, czyli 7 zapachów. Jeszcze raz musiałam policzyć, bo już zapomniałam. Gdybym miała je uszeregować, no to słuchajcie, myślę, że na pierwszym miejscu dałabym Gris Charnel. To jest po prostu niesamowicie układający się pięknie zapach. Bardzo ciekawy. Spełniający wiele moich warunków, mojego poszerzania i urozmaicania kolekcji. On się po prostu świetnie w nią wpisze. Na miejscu drugim dałabym Rouge Smoking. Petarda.
Ja po prostu kocham ten format zapachowy. Uwielbiam wszystko, co jest związane z kwiatami, owocami, ale podane z nutami pudrowymi bądź dymnymi. Nawet ostatnio bardziej może dymnymi, więc on spełnia po prostu takie moje oczekiwania, kwestie tego, co ja lubię. Na miejscu trzecim, tak, dałabym Passesoir. Tu bardzo między tym a tym się wahałam, dlatego że Tuberose Imperiale uważam, że też zasługuje na miejsce trzecie, więc może postawię je ex aequo, słuchajcie. Tak, to będzie miejsce trzecie po prostu. Passesoir i Tuberose Imperiale. One są po prostu wyjątkowe i nie ma co się oszukiwać. Tak widzę podium, jeżeli chodzi o ranking tych zapachów. Następnie to są po prostu już świeżynki. I chyba najgorzej oceniam Saint Honor, dlatego właśnie, że nie ma jeszcze lata, a on jest turbo świeży, aż mam wrażenie trochę za mocno świeży. Więc na miejscu czwartym dałabym te, dlatego że to jest naprawdę ta dymność tego zapachu, to jest dziwne, bo czuć naprawdę zapach dymu i na tym się opiera cały zapach, ale wydaje mi się, że jest dla mnie po prostu bardzo ciekawy i świetnie dopełnia mojej kolekcji. No i oczywiście piąte to będzie Bouquet d'Hongrie i to są po prostu kwiaty i tak jak już Wam powiedziałam. No i na końcu 312 Saint Honor. Tak bym widziała ranking tych zapachów, które ja z BDK mam, bo posiadanie odlewek to też oznacza, że dany zapach mam. To była prawdziwa, słuchajcie, przyjemność. Ten przegląd marki BDK to była prawdziwa przyjemność. To nie była przygoda, jeżeli chodzi o jakieś dziwne, wymyślone zapachy, ale to była przygoda, jeżeli chodzi o odkrywanie szalnych zapachów, pięknych, wyjątkowo trwałych, które spełniają moje, jak najbardziej moje oczekiwania, bo ja tu mówię o swoich, ale jeżeli poszukujecie czegoś z dymkiem, czegoś nie takiego oczywistego, ale chcielibyście czegoś spróbować, jakiejś nuty i żeby ona nie była dla Was męcząca zbyt, to wydaje mi się, że ta marka takie rozwiązania właśnie ma, że tuberoza, która jest bardzo mocnym zapachem, jest tu podana w sposób, wydaje mi się, bardzo dla każdego. Naprawdę to jest przepiękny zapach, wysłodzony delikatnie, wypudrowany delikatnie, cudownie noszący się, idealnie układający się na skórze, przynajmniej mojej. A jak Waszej, no to każdy z Was musi sobie już popróbować. Ja, słuchajcie, za dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten film nie urazi nikogo jak poprzedni. Liczę na Wasze liczne komentarze. Jeżeli BDK markę znacie, macie może jakieś zapachy z tej marki, to podzielcie się ze mną koniecznie. Czekam i do zobaczenia, kochani. Pa!